Hej, z tej strony Trójka i zapraszam Was do oglądania pierwszego odcinka z serii, w której przedstawiam Wam wszystkie znaki zapytania i informacje z nimi związane w grze Wiedźmin 3 Dziki Gon. W tej serii pokażę Wam nie tylko miejsce danego znaku zapytania, ale także przedstawię wszystko, co jest z takim znakiem związane. Niektóre nieodkryte miejsca można znaleźć tylko podczas wykonywania niektórych misji, jeszcze inne aktywują misje poboczne związane z poszukiwaniami. O wszystkim opowiem Wam w tej serii. Dzisiaj zajmiemy się pierwszą częścią znaków zapytania w Białym Sadzie, jako że jest to pierwsza lokacja, w której znajduje się Geralt i w której rozpoczynamy przygodę. Wszystkie sekrety, które będę omawiać, macie teraz ponumerowane na ekranie. Oczywiście, żeby włączyć wszystkie znaki zapytania, idziemy sobie do naszej tablicy ogłoszeń. Kiedy już to zrobiliśmy, jedziemy do pierwszego znaku w dzisiejszym odcinku, który jest bardzo blisko miejsca, gdzie rozpoczynamy zadanie Zaginiony w akcji. Wystarczy zejść wtedy z dużego klifu, albo spaść, jak ja, i natrafiamy na nasz pierwszy strzeżony skarb. Strzeże go kilka utopców, u mnie były na poziomie 3-4, chociaż jak gracie na wyższych poziomach trudności, to mogą być trochę wyżej. Ja gram na średnim, czyli miecz i opowieść. Po pokonaniu utopców możemy zgarnąć sobie parę fantów ze skrzynek i to całe zadanie. Znak zapytania jest stosunkowo prosty, zwłaszcza jak przechodzi się grę któryś raz. Daje 2 na 5, bo dla osób przechodzących grę pierwszy raz może być problemem ilość utopców, ale dla tych, którzy grają któryś raz, nie stanowi to większej przeszkody. Kolejny pytajnik znajduje się na południowy zachód od poprzedniego znaku zapytania. Jest to jeden z moich ulubionych typów zagadek, czyli kontrabanda, łatwa i lekka do zdobycia. W tym wypadku trzeba zejść pod most, podejść do paczek i zgarnąć fanty, które w nich są. Nie ma też żadnego potwora do pokonania, więc daję bezdyskusyjnie 1 na 5. Nic trudnego. Żeby natrafić na znak zapytania numer 3, jedziemy drogą dalej na południowy zachód. Natrafiamy na opuszczone miejsce, z którego przepędziły ludzi góle. Są ich 4 sztuki, u mnie były na poziomie 2, więc nie były zbyt wymagającymi przeciwnikami. Wystarczy zabić wszystkie góle, a od razu odpala nam się cutscenka i do miejsca, w tym wypadku to jakaś kapliczka czy coś podobnego, wracają ludzie. Po walce możemy spokojnie zebrać składniki z zabitych guli i porozmawiać z zielarzem, który się tam pojawia. Ze względu na to, że góle nie są na zbyt wysokim poziomie, daję 1 na 5. Jeśli natrafimy na to miejsce, gdy mamy już wyższy poziom doświadczenia, nie jest to żadne wyzwanie. Żeby trafić do tego znaku zapytania, polecam przejście brzegiem rzeki. Natrafimy na paru pechowych rybaków, a samym znacznikiem jest strzeżony skarb, po raz kolejny strzeżony przez grupę utopców. Jak w znaku zapytania numer 1, są na poziomie 3-4, więc są trochę trudniejsi do pokonania, chociaż dalej spokojnie da się z nimi walczyć. Tutaj również po pokonaniu możemy liczyć na kilka fajnych fantów, które można podnieść ze skrzynek przy rozbitych łodziach. Taka sama ocena jak w przypadku pierwszego znaku zapytania, 2 na 5, ze względu na nieco wyższy poziom utopców, ale tylko dlatego samo zadanie nie jest bardzo trudne. Kolejne nieodkryte miejsce, którym się zajmiemy, znajduje się po drugiej stronie rzeki, nieco w głębi lasu. Jak już przedostaniemy się na drugi brzeg, natrafimy na obozowisko bandytów. Panów bandytów jest może z 5, ich poziomy wahają się od 1 do 5, a jak już ich pokonamy, dostaniemy całkiem niezły skarb, który trzymali przy swoim ognisku. Moja ocena daje 2 na 5, no można się z panami trochę pomęczyć, zwłaszcza jak lecimy do nich na niższych poziomach, ale żeby to było jakieś trudne, to bym nie powiedziała. Osobiście lubię walczyć z bandytami, ale tutaj było zwykłe obozowisko, nic nadzwyczajnego, można łatwo i szybko załatwić sprawę. Teraz udamy się do jednego z moich ulubionych nieodkrytych miejsc w Białym Sadzie, czyli do obozowiska bandytów położonego na ruinach, nie wiem, jakiegoś zamku czy innej budowli. Pamiętam, że jak przechodziłam pierwszy raz Wiedźmina, ile ja się nabiegałam, żeby znaleźć wejście na te ruinki, to chyba z pół mapy przeleciałam. Żeby w ogóle się dostać na górę, musimy znaleźć zwaloną, pochylloną ścianę, jaką macie teraz na ekranie. I de facto tylko tak da się dostać na górę.
Wchodzimy sobie po niej, wspinamy się wyżej i witają nas czytujący panowie bandyci. Przynajmniej jeden będzie miał łuk, więc na to też trzeba uważać. Zatem zbieramy sobie fanty i uwaga, to zadanie rozpoczyna nam inne poszukiwania rynsztunku szkoły żmii. Jako że we właśnie tej lokacji znajduje się schemat na stalowy miecz, a razem z nim znajdujemy notatkę o przesłuchaniu Wiedźmina. Po zgarnięciu fantów wracamy sobie na dół, można zafundować Geraltowi trochę parkouru jak ja. Ze względu na to, że jednak trzeba się za pierwszym razem trochę nachodzić, daję 2,5 na 5, bo sama walka z bandytami jest prosta, nie oszukujmy się. Bardzo fajna miejscówka, pomysł też gicior, trzeba trochę pogłówkować. Ten pytajnik bardzo polecam. Dzięki za oglądanie, to wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało, a jeżeli tak, nie zapomnijcie zostawić łapy w górę i suba. Do zobaczenia!